Cześć! Dzisiaj tematem filmu jest malutka, postarzana szkatułka. Zapraszam do oglądania. Bazą pracy jest taka malutka szkatułka, ja mam akurat zapinaną na magnes i zaczynam od pomalowania jej dołu na biało farbą akrylową. Na biało maluję też dekoracyjne kółeczko, które później przykleję na wieczku pudełka. Kiedy farba jest już sucha, kleję do dekupaż, przyklejam do kółeczka papier ryżowy z wizerunkiem dziewczynki. Znalazłam taką serwetkę, w zasadzie jej fragment, która w mojej głowie idealnie pasuje do tego portreciku z dziewczynką. No i najpierw rozplanowałam sobie, gdzie umieszczę który kawałek serwetki, dlatego że mam jej tylko tyle, ile widać, a musi mi wystarczyć na oklejenie boków i dołu pudełeczka, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek się zmarnowało. Jak już serwetkę pocięłam, rozwarstwiłam, to przyklejam do pudełeczka klejem do dekupaż. Największy fragment serwetki wykorzystałam na oklejenie dołu pudełeczka oraz jego przodu. Serwetkę wystającą poza pudełko usuwam papierem ściernym i biorę się za oklejanie pozostałych boków pudełeczka. Zanim przykleję kolejny fragment, czekam aż poprzedni wyschnie, dlatego że usuwając to, co wystaje, albo po prostu podczas przyklejania mogłabym uszkodzić to, co przykleiłam wcześniej. No i teraz tak, ponieważ zaklejam bok pudełka serwetką, czyli sprawiam, że pudełko się nie otworzy. Taką serwetkę trzeba przeciąć i z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest to zrobić wtedy, kiedy klej jest średnio suchy. Tnąc na świeżo, czyli w momencie, kiedy klej jest mokry, ryzykujemy postrzępienie serwetki. Natomiast jeśli zostawimy klej do wyschnięcia na zbyt długo, istnieje ryzyko, że po prostu dwie części pudełka skleją się ze sobą. Papier ryżowy wystający poza dekoracyjną tabliczkę usuwam papierem ściernym, a następnie zabezpieczam tabliczkę lakierem. Oklejone pudełeczko wygląda tak i teraz maluję je w środku bejcą w kolorze ostrężyna. Po wyschnięciu bejcy i zabezpieczeniu pracy lakierem odrysowuję sobie na wieczku pudełka od wewnętrznej strony kółeczko i następnie maluję je na biało farbą akrylową. Po wyschnięciu farby klejem do dekupaż wewnątrz pudełeczka przyklejam papier ryżowy z wizerunkiem dziewczynki.
Następnie do wieczka pudełka przyklejam wcześniej przygotowany dekoracyjny owal. Z masy lekkiej tworzę wyciski. No i tak, na górze i na dole owalu będą sznureczki, natomiast po bokach najpierw przykleiłam takie ornamenty, ale ostatecznie zdecydowałam się na zawijaski. W narożnikach wieczka odbijam sobie wzór z szablonu, używając do tego Heavy Body Gel. To jest etap pracy, który powinnam wykonać przed przyklejeniem dekoracyjnej tabliczki, ale wpadłam na to dopiero teraz, więc muszę kombinować. Kiedy wszystko jest już suche, maluję tło na wieczku pudełka. Farby wymieszałam tak, aby pasowały do tych kolorów, które występują na serwetce. I teraz maluję wieczko pudełka, wyciski oraz najeżdżam trochę gąbeczką na ten owal z dziewczynką. Kiedy wszystko mam już suche i zabezpieczone lakierem, na tabliczkę nakładam spękania. To będą spękania delikatne, fine line i zaczynam od preparatu numer 1, zostawiam go do wyschnięcia na noc i po tym czasie nakładam preparat numer 2. W powstałe spękania wcieram brązową pastę woskową. Pastę nakładam też na pozostałą część wieczka oraz na wyciski, a następnie jej nadmiar usuwam. Na tym etapie pudełeczko można by uznać za skończone, ale mi wydawało się zbyt płaskie, więc zdecydowałam się dołożyć nóżki i żeby te nóżki nie uciekały mi podczas przykręcania, one są dość małe, przyklejam je klejem typu kropelka. Klej wyschnie, nóżki przykręcam śrubkami.
pudełeczko zyskało nieco objętości, ale z kolei nóżki nie pasują mi do niego kolorystycznie, więc przemalowuję je tą samą farbą, którą malowałam wieczko. Farbę nakładam pędzelkiem i od razu jej nadmiar usuwam chusteczką. Te nóżki mają taki delikatny wzór, więc farba po prostu zostanie w zakamarkach, a jednocześnie pudełeczko będzie spójne kolorystycznie. Ponieważ bardzo nie lubię kończyć prac, zdecydowałam się dołożyć jeszcze troszeczkę pasty woskowej Kameleon. W kadrze tego chyba nie będzie za bardzo widać, ale ona tak subtelnie rozświetli i rozweseli pracę. Gotowa mini szkatułka prezentuje się tak. Jak zwykle listę użytych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Pięknie dziękuję za czas, który mi dzisiaj poświęciliście i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli podoba Wam się moja twórczość i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję.